Wszyscy lubimy świetliki. A co gdyby się okazało, że świetliki są na usługach szatana? Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejny cudowny poranek, kiedy się spotykamy w jeszcze tylko 5 minutek. Mam nadzieję, że nie śpicie i że będziemy mogli zrobić coś ciekawego. A dzisiaj... No myślę, że rzeczywiście może być coś w tym ciekawego. Chciałem dzisiaj trochę o owadach, więc dzisiaj te robaki, to znaczy robaki takie różne, najpierw tylko będzie jeden fakt taki dosyć przerażający, a potem będzie jeden bardzo ciekawy. Otóż najpierw robaczki świętojańskie, czyli te całe świetliki. Nie wiem, czy wiecie, dlaczego świetlik świeci. W sensie jakby dlaczego to nie wiemy, czy on tam ma jakiś pomysł, dlaczego to robi. Tylko chodzi mi o to, co w nim sprawia, że ten świetlik świeci. Otóż świetlik, on się w ogóle nazywa inaczej iskrzyk, a jego... No bo od iskry, nie? Że tam się coś iskrzy w nim. A jego nazwa w ogóle łacińska brzmi tak fajnie, bo brzmi Lamprochiza splendidula. Tak brzmi świetlik po łacinie. On ma w sobie taki składnik, nie wiem, czy to jest enzym, czy to jest tam coś takiego, nie znam się na tym, ale on się nazywa, to jest ekstra, nazywa się lucyferyna. Czyli świetlik ma w sobie lucyferynę, czyli on po prostu ma Lucyfera w sobie i dlatego świeci. To jest takie coś, co sprawia, to jest taka wydzielina, którą on potem po prostu zostawia po sobie i to się świeci w nocy, dlatego świetliki świecą. To tylko taki głupi fakt. Druga rzecz, w związku ze światłem i z robalami. Na pewno zauważyliście, że takie robale jak owady, w sensie jak ćmy, latają wokół lampy i bardzo często w ogóle się spalają, nie? O tą lampę. Po prostu lata i w końcu i tam się tak cała zjara od gorąca tej lampy. I niektórzy zadają sobie takie pytanie, nie? Jakby dlaczego ćma taka głupia jest? Czemu ona tak lata? Więc wbrew pozorom ona nie jest taka głupia. Dlaczego tak się dzieje? Otóż ćmy latają względem Księżyca. W sensie ćma jest taka, że ona trochę nie jarzy kierunków, no bo w ogóle lata w nocy, nie? Też bym trochę nie jarzył kierunków. Nie wiem w ogóle, czy ona po prostu bardzo słabo chyba widzi w ogóle ta ćma. I ona widzi tylko duże jakby punkty światła. I dlatego ćma, jak ma lecieć prosto, a nie wie, gdzie to jest to prosto, to zawsze sobie szuka księżyca, ustawia sobie ten księżyc na przykład po lewej stronie i zawsze napindala po prostu z tym księżycem po lewej stronie. Dopóki ma go po lewej stronie, no to wie, że leci prosto. Dlatego, że ma ten księżyc tu jako wyznacznik. No i problem zaczyna się wtedy, kiedy się pojawi w otoczeniu sztuczny księżyc, który my nazywamy żarówką. Dlatego, że dla takiej ćmy, taka żarówka, która się świeci, jest po prostu równie intensywna. Wydaje jej się, że to jest po prostu księżyc. Więc ona sobie ustawia ten księżyc na przykład po prawej stronie, no i chce lecieć prosto, nie? Tylko problem polega na tym, że tak jakby księżyc był daleko, no to mogłaby lecieć prosto, mając go zawsze tutaj. A jak ma tą żarówkę tutaj i chce ją mieć po prawej stronie, no to cały czas lata jak głupia, żeby miała po prawej stronie. I też nieustannie się oczywiście do niego zbliża i zazwyczaj się w ogóle nie orientuje, jak nagle i się spala, nie? W tej żarówce. No, głupie są w ogóle te ćmy, że im się może tak pomylić po prostu księżyc z żarówką. Ale wbrew pozorom, myślę, że jest tutaj coś bardzo, bardzo ciekawego, tak duchowo. Otóż, my się w życiu kierujemy różnymi rzeczami, które nam się wydają bardzo dobre, albo takie, które są nam potrzebne, albo takie, które jesteśmy przekonani dadzą nam szczęście, nie? I jeżeli to jest Pan Bóg, to jest wszystko w porządku. W sensie, gdybyśmy wzięli, że ten księżyc w wypadku tej ćmy, to jest Pan Bóg i ona się po Panu Bogu, czyli po księżycu orientuje w terenie, to jest ekstra. Bo wtedy rzeczywiście ćma leci sobie prosto, Pana Boga sobie ustawiła jako swój azymut i leci prosto. Tylko w czym problem? Są rzeczywistości, które nam się przedstawiają, że są równie fajne jak Pan Bóg. Albo są takie, że mówimy sobie, na pewno Pan Bóg tego by chciał. Czyli to jest taka żarówa, która po prostu świeci równie mocno jak prawdziwy Pan Bóg. Czyli na przykład sobie wdrukujemy, ja najbardziej potrzebuję po prostu, żeby mnie ktoś kochał. A przecież na pewno Pan Bóg tego chce, żeby ktoś mnie kochał. No i znajduję sobie kogoś, co jestem przekonany, że on mi da miłość. Problem w tym, że na przykład to jest ktoś totalnie beznadziejny. I my całe swoje życie ustawiamy wokół tego kogoś i po prostu latamy jak te durnoty wokół tej rzeczy, którą żeśmy ustalili, że ona ma być najważniejsza, aż w końcu po prostu się spalimy i się zjaramy. Więc jest bardzo ważne duchowo rozpoznawać, czy przypadkiem to, co sobie nie ustaliłem jako azymuty, to, co sobie ustaliłem jako wyznaczniki, jako to, czego pragnę, to, co jest dobre, to, do czego dążę, to czy myśmy po prostu nie ustalili czegoś fałszywego, że to takie jest. Spróbuj dzisiaj, po to jest może ten dzisiejszy dzień Adwentu, pomyśleć,
Czyś przypadkiem nie zapalił jakiejś żarówki w swoim życiu? Może czujesz po prostu, że kręcisz się od jakiegoś czasu w życiu w kółko względem czegoś, wydaje ci się, że to ci da szczęście, a tak ciągle nie jest. Może jesteś w jakimś związku i sobie umyśliłaś, że o, to będzie najlepsza rzecz w moim życiu, a po prostu od już lat się czujesz, przecież to w ogóle donikąd nie prowadzi, to jest beznadziejne. Właśnie, stworzyłeś sobie żarówkę. Może masz jakąś ścieżkę życiową, może, nie wiem, twoja praca, twoje studia, twoje zainteresowania. Po prostu sobie mówiłeś, jak ja będę, nie wiem, akordeonistą, proszę mi wybaczyć wszyscy akordeoniści, ale jeśli będę akordeonistą, to będę najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, a może masz po prostu takie palce, że nie jesteś w stanie tam ogarnąć tego wszystkiego i próbujesz od 10 lat się nauczyć grać i to ci ciągle nie idzie i mówisz sobie, no jak to, przecież na pewno mam taki talent i Pan Bóg chciałby, żebym swoje talenty rozwijał. No, pitu, pitu. Nie. Bardzo możliwe, że sobie zrobiłeś po prostu żarówkę. My się naprawdę zachowujemy często jak po prostu ślepe ćmy, że chcemy sobie oczywiście ustawić Pana Boga jako cel, tylko bardzo często nam się myli jakaś żarówka z Panem Bogiem i jak te durnoty lecimy do tej żarówki. Jest taki fragment w Ewangelii Świętego Mateusza, gdzie Pan Jezus mówi: jeśli ślepy prowadzi ślepego, to w dół wpadną. To, że my jesteśmy ślepi, to nie mam najmniejszych wątpliwości, bo my to bardzo mało widzimy. Ale jak sobie jeszcze za przewodnika ustawimy coś ślepego, w sensie coś, co nie jest prawdą, no to nie ma bata, żebyśmy do dołu nie wpadli. Tylko ktoś, kto nie jest ślepy, czyli Pan Bóg, może nas doprowadzić prosto, tak jak tą normalną ćmę, prosto doprowadzić do czegoś sensownego. Dzisiaj takie pytanie, czy przypadkiem nie dałeś się czemuś oślepić? Czy przypadkiem nie wziąłeś czegoś, co nie jest Panem Bogiem i nie zrobiłeś z tego, no właśnie, swojego kierunku? Chodź dzisiaj z taką myślą, ślepy ślepego w dół wprowadzi. Nie rób tego, bo to jest bez sensu. Chciałbym tylko przypomnieć, skoro przypominam, że bardzo sensownie jest zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Jak sobie wciśniesz tutaj, to zasubskrybujesz Langusta na palmie i każdy odcineczek będzie do Ciebie szedł, jak się tylko ukaże. Tutaj bardzo zachęcam, żeby zajrzeć na Stację 7, czyli portal, który produkuje ze mną tę serię. Zobaczcie, co tam mają, bardzo ciekawe rzeczy. Bardzo zapraszam.